moim kanale. Ja jestem Paulina i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak na szydełku wykonać taki sweter. Jeżeli interesuje Was taki film i chcecie ich więcej na moim kanale, to koniecznie zostawcie mi subskrypcję, łapki i zapraszam już do oglądania. Sweterek ma taki delikatnie oversize'owy fason i będzie pasował na osoby w rozmiarze S na M. Długość sweterka mierzona od dekoltu w dół to jest 35 cm, szerokość to 49 cm, szerokość rękawu to 24-25 cm, a długość to 42 cm. Szerokość dekoltu to 20 cm. Do wykonania tego sweterka użyję włóczki z firmy Yarn Art Jeans. Potrzebujemy 9 motków tej włóczki. Nie zużyłam do końca tych włóczek, więc jeżeli będziecie chcieli wydłużyć o parę rzędów ten sweterek, to spokojnie te włóczki na to wystarczą. Natomiast jeżeli będziecie przerabiać na większy rozmiar, szerszy i dłuższy, no to będzie trzeba tych motków na pewno więcej. Także zaglądnijcie do opisu, tam znajdziecie wszystkie kolory, których ja użyłam. Potrzebujemy igłę, markery, nożyczki. I mam tutaj dwa szydełka. Producent zaleca szydełko w rozmiarze 3,5 i mam tutaj takie, ale te szydełko użyję tylko do zrobienia rękawów. Natomiast przedni i tylni panel zrobię szydełkiem w rozmiarze 4,5. Zaczniemy od wykonania dwóch takich paneli i to będzie przód i tył naszego sweterka. Będziemy je robić od dołu do góry. I mam tutaj 33 pełne rzędy plus 2 rzędy na ramię. Więc jeżeli potrzebujecie głębszy dekolt, to możecie spokojnie zrobić tutaj tych rzędów na ramię więcej. I tak samo jeżeli potrzebujecie, żeby ten sweterek był dłuższy, to również przeróbcie więcej rzędów. Zaczynamy od parzystej ilości oczek łańcuszka. Moje panele są już gotowe, więc ja na takim krótszym odcinku pokażę Wam, co będziemy robić. Jeżeli chcecie zrobić dokładnie ten sam rozmiar co ja, to zróbcie teraz 64 oczka łańcuszka i będziemy pracować słupkami. Będę się wbijać w trzecie oczko, pierwsze, drugie, trzecie i robię swój pierwszy słupek, więc nawijam sobie włóczkę na szydełko, wbijam się w to trzecie oczko i robię słupek. I do końca tego rzędu przerobię właśnie słupkami. I teraz zmieniamy kolor włóczki, więc tą czerwoną sobie już ucięłam. Chwytam za nowy kolor. Przytrzymuję sobie dłonią tą włóczkę, chwytam szydełkiem, przeciągam sobie przez to oczko, związujemy i robimy oczko łańcuszka, rząd drugi i w rzędzie drugim będziemy robić teraz te właśnie bąbelki. W pierwszym oczku, w tym tutaj, zrobimy oczko ścisłe. W kolejnym oczku zrobię już swój pierwszy bąbel i robię go w taki sposób. Nawijam włóczkę na szydełko, wbijam się w oczko, zbieram włóczkę, zbieram i przeciągam przez dwie pętelki. Nawijam jeszcze raz, będę się wbijać w to samo oczko, zbieram włóczkę i przeciągam przez dwie pętelki. Nawijam i jeszcze raz wbijam się w to samo oczko, zbieram włóczkę i przeciągam przez dwie pętelki. I mam teraz 4 pętelki na szydełku, zbieram włóczkę i przez te 4 pętelki przeciągam. W kolejnym oczku robię znów oczko ścisłe, a w kolejnym zrobię kolejnego bąbelka. Wbijam się, zbieram 2 oczka. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Tak, żeby mieć 4 pętelki na szydełku i wtedy zbieramy włóczkę i przez te 4 pętelki przeciągamy. I znów w kolejnym oczku oczko ścisłe i w kolejnym kolejny bąbelek. I tak do końca tego rzędu. I
za każdym razem, kiedy będziemy w tym rzędzie robiąc bąbelki, to będziemy oczkiem ścisłym zaczynać, będziemy nim kończyć i między każdym bąbelkiem również będzie oczko ścisłe. I teraz mam kolejny kolorek i będziemy wracać do słupków. Robimy teraz 2 oczka łańcuszka, odwracam robótkę i jestem w rzędzie trzecim. I teraz tak, tutaj jest pierwsze oczko i te oczko zostawiam. Będę się wbijać w to oczko, te większe tutaj, nad moim bąbelkiem. I tutaj robię pierwszy słupek. Kolejny robię już w tym oczku, nad moim oczkiem ścisłym. I tutaj robię kolejny słupek, kolejny nad bąbelkiem, kolejny i tak do końca rzędu i tym kolorem zrobię 3 rzędy. Pokażę Wam jeszcze, gdzie zrobić ostatni słupek, dlatego że w zależności od tego, jak tutaj sobie te włóczki zwiążecie, to te oczko może być mniej lub bardziej widoczne. Tutaj jest jeszcze oczko, w którym musimy zrobić ten ostatni słupek, czyli to oczko, w którym w poprzednim rzędzie robiliśmy oczko ścisłe. Więc teraz w tym oczku właśnie robię ostatni słupek i robię 2 oczka łańcuszka, kolejny rząd i tutaj nie wbijam się w to tutaj oczko, tylko się wbijam w to tutaj następne i tutaj robię słupek w taki sposób. I tak jak mówiłam wcześniej, tym kolorem zrobię 3 rzędy łącznie, później znów rząd bąbelków i później znów rząd 3 rzędy kolejnym kolorem i tak cały czas 2 panele. I zrobiłam to w taki sposób, że tak, zaczęliśmy tylko jednym rzędem słupków, później był rząd bąbelków i później już będzie tak samo. 3 rzędy słupków, bąbelki, 3 rzędy słupków, bąbelki i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej już Wam powiedziałam, ile tych rzędów zrobić, więc teraz 2 takie same panele robicie sobie na spokojnie i później będziemy działać dalej. Jedna tylko mała uwaga, bo zapomniałam o tym wspomnieć wcześniej. Za każdym razem, jak będziecie zmieniać kolor włóczki po to, żeby robić sobie te 3 rzędy słupków, to zostawiajcie tej włóczki więcej, bo jak będziemy zszywać boki tego sweterka, to zrobimy właśnie to tą włóczką, po to, żeby szef był niewidoczny. Tak samo ramię, też zostawcie sobie więcej tej włóczki i ramię zrobiłam 2 rzędy i 19 słupków. No i kiedy oba panele są już gotowe, to możemy zabierać się za zszywanie. I tak, poza kamerą półsłupkami zszyłam już ramiona. Myślę, że już tyle razy robiliśmy to wspólnie, że spokojnie mogę ten element ominąć i nie przedłużać tego filmu, więc półsłupkami zszywacie sobie oba ramiona. My zszyjemy sobie wspólnie boki tego sweterka. I ja zostawię na rękaw około 24 cm i będę zszywać mój sweterek do tego momentu, więc zaznaczacie sobie markerem, do którego momentu Wy chcecie zszyć bok sweterka, bo być może Wy chcecie ten rękaw mniejszy albo szerszy, więc zróbcie tak, jak Wy chcecie, żeby Wasz sweterek i Wasz rękaw wyglądał. Ja zszyję do tego momentu i już Wam pokazuję, w jaki sposób. I do odszywania tych boków wzięłam mniejsze szydełko, bo będzie mi się łatwiej tutaj wbijać w te oczka i wbijam się po jednej stronie, po drugiej stronie. Zbieram włóczkę, przeciągam, robię oczko i zszywamy oczkami ścisłymi. I tutaj, gdzie jest ten bąbel, to również zszyję sobie to właśnie tym kolorem, tego nie będzie jakoś mocno widać. I robię oczko łańcuszka, przeciągam włóczkę i chwytam za kolejną. I w moim przypadku to jest ta czerwona. I jak najbliżej tego miejsca, w którym przed chwilą skończyłam, wbijam się i zszywam dalej. Przeciągam włóczkę,
oczko i lecę dalej. I również tutaj, gdzie jest ten bąbel, to sobie jeszcze tym kolorem tutaj zszywam. Oczko. I będę zszywać tutaj do tego momentu. Tak jak mówiłam wcześniej, ja sobie zostawię jakieś 24 cm, więc do tego momentu sobie ten bok zszyję. Po drugiej stronie póki co wygląda to tak. I teraz jeden, jak i drugi bok zszywacie sobie spokojnie dalej. Ja to zrobię już poza kamerą, bo jak widzicie, tu jest lekki chaos z tymi wystającymi włóczkami, więc muszę to sobie zrobić w spokoju i będziemy przechodzić do robienia rękawów. Mój rękaw jest dość szeroki, więc weźcie to pod uwagę, jak będziecie ten bok właśnie zszywać, bo on, tak jak mówiłam już wcześniej, ma 24-25 cm szerokości. Wiem, że nie każdy takie szerokie rękawy lubi, ja lubię, więc taki zrobiłam, ale Wy dostosujcie to pod siebie. Później będziemy ten rękaw tutaj zwężać, więc on będzie się ku dołowi troszeczkę zwężał i zobaczcie, jak go zrobić. I wzięłam teraz taką beżową włóczkę. Ja jej tutaj używałam przy okazji robienia właśnie tych paneli. Ona będzie najmniej widoczna, dlatego wykorzystam właśnie ją do zrobienia teraz okrążenia półsłupków. Nie będę teraz chować tych nitek, ale jeżeli Wy wolicie, to możecie je schować teraz. Ja takie rzeczy wolę robić później, czyli jak zrobię rękaw, to dopiero wtedy pochowam te nitki. Zróbcie tak, żeby Wam było wygodnie, bo wiem, że to może troszeczkę przeszkadzać. Mam tą pętelkę i wbijam się tutaj w to pierwsze oczko. Przeciągam sobie tą pętelkę, robię oczko i w tym samym miejscu robię już pierwszy półsłupek. I robię kolejny. Całe okrążenie zrobimy półsłupkami. I w jaki sposób ja to będę robić? Tutaj, gdzie robiliśmy te 3 rzędy słupków, to mi tutaj wyjdzie 6 półsłupków. Nad bąblem zrobię 1 półsłupek. Później znowu zrobię 6 półsłupków. Tutaj 1, znów 6 i tak całe okrążenie. I ja Wam mówiłam już wcześniej, u mnie tych półsłupków wyjdzie 76. Więc teraz na spokojnie przeróbcie okrążenie półsłupkami. I tutaj wbijamy się w to pierwsze oczko, przeciągamy włóczkę, robimy oczko ścisłe, ucinamy sobie tą włóczkę i będziemy teraz zmieniać kolor. Więc łapię za kolejny kolor, przeciągam, związujemy i teraz robię 2 oczka łańcuszka. I tutaj, w tym miejscu robię słupek, czyli wracam teraz do słupków i będę przerabiać cały rękaw właśnie słupkami. I tyle, ile rzędów zrobicie, to już zależy od Was, bo może będziecie chcieli ten rękaw zrobić krótszy, może dłuższy. Ja tych rzędów zrobiłam łącznie 35 i później będziemy robić właśnie te zwężanie. Jak będziemy robić te zwężanie, to ja wrócę do Was i pokażę, jak to zrobić. A teraz przeróbcie tyle rzędów, ile potrzebujecie, w jakiej wersji kolorystycznej chcecie, słupkami.
I mam ostatni słupek do zrobienia w tym tutaj oczku. I tutaj dalej już nic nie przerabiam, tylko łączę się, oczko ścisłe i tym razem tylko jedno oczko i wracamy do półsłupków. I półsłupkami będziemy sobie ten rękaw zwężać. Wbijam się tutaj od razu w to pierwsze oczko i zbieram włóczkę. Wbijam się w kolejne oczko, zbieram włóczkę, mam 3 pętelki na szydełku i przez te 2 pętelki teraz przeciągam. Kolejne, zbieram włóczkę, kolejne oczko i zbieram włóczkę. I w taki sposób zrobię 2 okrążenia. Natomiast dopasujcie to do swojego nadgarstka, bo być może u Was będzie trzeba tego zwężenia zrobić na przykład 3 rzędy. Przymierzcie sobie to, zobaczcie jak Wam będzie wygodnie, jak to będzie na Was pasować i zróbcie tyle rzędów, ile potrzebujecie. Ja zrobię tylko 2 okrążenia i wrócę do Was i pokażę Wam, co jeszcze będziemy robić. No ale już w zasadzie zbliżamy się do końca. I robię oczko łańcuszka i ostatnie co zrobię przy tym rękawie to będą oczka ścisłe. I jak będziecie te oczka ścisłe tutaj robić, to zwróćcie uwagę na to, że one też będą delikatnie Wam zwężać ten rękaw, więc pilnujcie sobie, żeby nie zrobić tego za mocno, żeby się nagle nie okazało, że nie wsadzicie tutaj ręki. Więc rząd oczek ścisłych i to będzie, jeżeli chodzi o rękaw, wszystko. I zostanie nam do zrobienia dekolt. Dekoltu nie będę pokazywać. Możecie zrobić tam, nie wiem, półsłupki plus oczka ścisłe albo tylko półsłupki. Zróbcie tak jak lubicie. Na moim kanale na pewno pojawią się filmy, gdzie będziemy robić swetry, w których pokażę na pewno jak można fajnie wykończyć dekolt. No i teraz w spokoju sobie dokończcie ten rękaw, dekolt i to jest w zasadzie wszystko. Sweterek jest gotowy, do pochowania mam jeszcze nitki, ale to zrobię już później. Mam nadzieję, że ten tutorial okaże się dla Was pomocny. Pamiętajcie, żeby oznaczyć mnie na Instagramie, ale też pamiętajcie o tym, żeby zostawić tutaj po sobie ślad. Subskrypcja, łapka, komentarz to jest bardzo, bardzo ważne dla rozwoju tego kanału, a wciąż ponad 70% osób, które mnie tutaj ogląda, nie subskrybują, więc zróbcie to teraz. To już jest wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie.